Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji kolejnego projektora, który możecie kupić w cenie poniżej 1000 zł. Jest to tym razem projektor marki Lenovo. Bardzo ciekawy projektor, ponieważ mamy tutaj już rozdzielczość natywną 1080p, wsparcie dla materiałów 4K, jasność 700 ANSI lumenów, 2 GB pamięci wewnętrznej, 16 GB pamięci wbudowanej, oczywiście łączność Wi-Fi, łączność Bluetooth w standardzie 5.0. No i też całkiem przyzwoite wykonanie tego urządzenia, tak więc jeżeli szukacie niedrogiego projektora do domu, czy też do zastosowań na przykład biznesowych przy jakichś prezentacjach, to być może właśnie ten projektor Was zainteresuje. Na początek oczywiście jak zwykle zapoznajmy się z zawartością zestawu oraz samą budową i wykonaniem tego projektora. Jak widzicie, w pudełku znajduje się nasz projektor. Następnie w zestawie jest też pilot zdalnego sterowania. I co ciekawe, pilot już z wyszukiwaniem głosowym, czyli pilot Bluetooth. Tak więc to na pewno też atut tego zestawu. Prosta instrukcja obsługi w języku angielskim. No i zasilacz. Zasilacz bardzo potężny, składający się z dwóch elementów, m.in. przewód zasilający, klasyczny komputerowy, no i sam zasilacz. Zasilacz, zauważcie, napięcie wejściowe od 100 do 240 V, czyli uniwersalny. No i też na wyjściu mamy 29 V, 3,8 A, czyli aż 110 W, czyli bardzo mocny zasilacz do tego projektora. Teraz zobaczmy może samą budowę i wykonanie projektora. Tutaj jeszcze mamy oczywiście na górze jakieś folie zabezpieczające, więc sobie to zdejmiemy. No i zobaczcie, tak się ten projektor prezentuje. Od góry błyszcząca powierzchnia w szarym kolorze. Są też inne wersje kolorystyczne, o tym Wam powiem nieco później. Jeden przycisk Power na obudowie tego projektora. Boczne krawędzie tutaj takie wyprofilowane w formie takiej fali, natomiast żadnych elementów na tych bocznych powierzchniach nie znajdziemy. Z przodu oczywiście główny obiektyw, tutaj też mamy jeszcze folię zabezpieczającą. Jest też tutaj kamera do ustawienia właśnie tych kątów ostrości automatycznej tego projektora. Otwory wentylacyjne, prawdopodobnie odbiornik pilota też na froncie. No i teraz tylna krawędź, gdzie znajdziemy wszystkie złącza i wejścia, w jakie ten projektor został wyposażony. No i jak widzicie, od lewej strony mamy wejście zasilania, mamy wyjście słuchawkowe, wejście USB, wejście HDMI, no i tutaj też odbiornik pilota zdalnego sterowania. Pod tym grillem oczywiście mamy filtry i też otwory wentylacyjne. Natomiast nie widzę, żeby tutaj była jakaś możliwość na przykład wyjęcia takiego filtra, wyczyszczenia. Ta konstrukcja jest jednolita, ma tutaj w pełni zachować szczelność i zabezpieczyć obiektyw przed dostawaniem się do wnętrza jakiegoś kurzu. No i teraz spód tego projektora. Tutaj mamy naokoło taką gumową ramkę, dzięki której projektor bardzo stabilnie stoi na każdej powierzchni. I to, co mnie tutaj bardzo cieszy w przypadku tego projektora, to jest możliwość zamontowania go na statywie. Tak więc tutaj nie będzie problemu, żeby go gdzieś ustawić w odpowiednim miejscu, na odpowiedniej też wysokości. Tak więc dla mnie to jest akurat duży plus. Ok, tyle jeżeli chodzi o konstrukcję, wykonanie. Obudowa wydaje się bardzo solidna. Zobaczymy, jak ten projektor będzie się spisywał w praktyce. Jeszcze wracając do tego pilota zdalnego sterowania, przyciski tutaj nie są podgumowane, natomiast delikatnie, cicho klikające, bardzo wyczuwalny skok, dobrze się powinno z tego pilota korzystać. Ok, tyle tytułem wstępu. Teraz zobaczmy sobie dokładną specyfikację tego projektora oraz jego cenę, a następnie już podłączymy sobie ten projektor i pokażę Wam, jak ten projektor działa. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Geekbuying, z którego sprowadziłem ten projektor do recenzji. Zauważcie, że projektor dostępny jest w magazynach w Europie i czas dostawy tutaj według sklepu to jest od 3 do 12 dni, natomiast on do mnie dotarł w ciągu 4 dni, więc to jest, myślę, taki realny czas dostawy. Oczywiście darmowa dostawa, więc żadnych innych kosztów tutaj nie będziecie musieli ponosić, zamawiając tutaj ten projektor. Natomiast cena, jak widzicie, na dzień dzisiejszy to jest 916 zł 45 groszy.
Będę miał też dla Was kody rabatowe na ten projektor, który jeszcze tą cenę będą w stanie Wam nieco obniżyć. Tak więc jeżeli będziecie zainteresowani projektorem, to sprawdzajcie pod filmem. Natomiast teraz przejdźmy sobie do tej specyfikacji technicznej tego projektora. No to będzie na samym końcu strony. No i teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o dokładny model, to tutaj jak widzicie jest to Xiaoxin 100. Tak jest tutaj dokładnie nazwany w sklepie. Następnie rozdzielczość natywna 1920 na 1080p, jasność 700 ANSI lumenów, kontrast 2000 do 1, współczynnik projekcji 1,25 do 1, metoda projekcji może być przednia, może być tutaj przednia na suficie, może być też tylnia, tak więc mamy tutaj pełny zakres, korekcja trapezu automatyczna. Zasięg projekcji, tutaj jak widzicie zalecane jest od 1,5 do 2,5 metra od tutaj ekranu ten projektor umieścić. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość obrazu, to maksymalnie 120 cali. Procesor 4-rdzeniowy High Silicon, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej. Zobaczcie, Wi-Fi już 6. generacji, czyli bardzo szybkie, bardzo wydajne. Bluetooth w standardzie 5.0. Oprogramowanie w języku, co prawda tylko chińskim i angielskim, ale wydaje mi się, że nie będzie to jakimś większym problemem. Porty gniazda Wam już pokazywałem, o zasilaniu sobie też powiedzieliśmy, więc może zobaczcie sobie te wymiary jeszcze projektora. 31 na 30 na 16 cm i waży aż 3,85 kg. Tyle odnośnie specyfikacji, tu może Wam jeszcze pokażę te wersje kolorystyczne, bo są 3, to jest ta grafitowa, którą dzisiaj testujemy, jest też biała i taka błękitna, więc macie tutaj możliwość wybrania wersji, która będzie Was najbardziej interesowała. Zarządzanie projektorem z poziomu pilota zdalnego sterowania, ewentualnie z aplikacji mobilnej, która również jest dostępna. I tak naprawdę chyba to jest wszystko, co chciałem Wam tutaj pokazać na stronie sklepu. Tutaj te wszystkie parametry sobie już omówiliśmy, resztę sobie już zobaczymy na żywo, jak będziemy sobie już testowali ten projektor. No dobrze, projektor jak widzicie mamy już podłączony. W tym momencie wyświetlany jest obraz w całkowicie zacienionym pomieszczeniu. Później pokażę Wam, jak to wygląda przy zapalonym świetle. Na początek to, co mi się podoba w tym projektorze, czyli automatyczne ustawienie kątów oraz ostrości. Jeżeli poruszycie projektorem lub też przestawicie go nieco, to zobaczcie, uruchamia się automatyczna kalibracja, która ustawia nam kąty, ustawia nam też ostrość obrazu, dzięki czemu nie musimy tego robić ręcznie. To jest bardzo fajne według mnie, ponieważ mamy tutaj ten idealny prostokąt już automatycznie ustawiony. Druga rzecz, to chciałem, żebyście sobie posłuchali przez chwilę, jak pracuje wentylator w tym projektorze, jak głośny jest ten projektor podczas użytkowania. No i teraz może ja przez chwilę nie będę nic mówił, a Wy sobie posłuchacie. Ok, jak słyszeliście, sam wentylator może nie pracuje zbyt głośno, natomiast słychać takie delikatne jak gdyby chrupanie w samym urządzeniu. Prawdopodobnie jest to spowodowane pracą tego automatycznego zoomu, który dopasowuje ostrość obrazu w tym projektorze, ponieważ jeżeli ustawiamy, kalibrujemy ten projektor, to ten efekt jest zdecydowanie jeszcze głośniejszy. Nie przeszkadza to podczas oglądania filmów czy też jakichś innych programów, natomiast wspominam o tym, żebyście wiedzieli, że taka sytuacja ma miejsce. Teraz sobie przejdźmy do oprogramowania tego projektora. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że mam dość mieszane uczucia odnośnie projektora Lenovo, ponieważ nie jest to ani Android TV, ani Google TV, chociaż wygląda, jak widzicie, dość podobnie. Jest to system Lenovo oparty na Androidzie. Co to oznacza? Oznacza to, że nie mamy tutaj dostępu do pewnych funkcjonalności. Z drugiej strony mamy też może nieco uproszczone działanie samego projektora. No ale może po kolei. Od góry w tym głównym pasku mamy tutaj dość podobnie jak w przypadku systemów Android TV, czyli takie zakładki jak wyszukiwanie, dom, aplikacje, wideo, muzyka i też ustawienia. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, to są tutaj aplikacje, jak widzicie, które są już jak gdyby zainstalowane w naszym projektorze.
Nie jest ich tutaj dużo, więc tutaj też nie ma sensu jakoś ich wyszukiwać po nazwach, łatwo to sobie poprzeglądamy. Natomiast pewno przy większej ilości może byłoby to bardziej pomocne. Zakładka DOM, czyli ten główny interfejs, który nas najbardziej interesuje. Tutaj mamy aplikacje, które są zainstalowane w naszym urządzeniu. Czyli główne aplikacje takie jak Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube i Spotify. One są zainstalowane. Mamy też tutaj pozostałe aplikacje, propozycje aplikacji, ponieważ jak się okazuje, pomimo że mamy ikonki aplikacji, to nie zawsze taka aplikacja jest już zainstalowana. Aplikacja Disney Plus była dokładnie tak jak teraz widzicie w tym miejscu, natomiast musiałem po wejściu w tą aplikację ją doinstalować. Aplikacja Netflixa działała od razu. Aplikacja Prime Video, zobaczmy sobie może razem. I jak widzicie też musimy ją pobrać, pomimo że widzieliśmy ją na tym głównym ekranie. Więc nie do końca moim zdaniem jest to jeszcze tak dopracowane, aczkolwiek jeżeli sobie to wszystko pobierzecie, ustawicie według własnych preferencji, to myślę, że będziecie zadowoleni z samego działania tego projektora. Teraz kolejna rzecz. Jeżeli jesteśmy przy aplikacjach, no to zobaczmy sobie oczywiście Netflixa, bo to jest aplikacja, w której najczęściej będziecie korzystali. Mi się udało zalogować do Netflixa na moje konto i mam możliwość odtwarzania materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie, no niestety nie jest to tak jak w Android TV, gdzie sobie przechodzimy po poszczególnych okładkach i tak dalej, tylko mamy kursor, tak jak klasycznym, zwykłym Androidzie z podpiętą myszą. Sterujemy pilotem, natomiast no, ta obsługa nie jest taka komfortowa jak właśnie w Androidzie TV czy też Google TV i to moim zdaniem jest trochę na minus. Oczywiście samo odtwarzanie filmów już tutaj nie sprawia jakiegoś większego problemu, ponieważ jeżeli sobie już najedziemy na odpowiednią ikonkę, uruchomimy sobie materiał, to już później samo odtwarzanie będzie jak najbardziej ok. Będziemy sobie mogli to wszystko odtwarzać, zatrzymywać i tutaj sterować w pełni tak jak sterujemy to na zwykłym komputerze. Natomiast nie jestem w stanie Wam sprawdzić, czy te materiały się odtwarzają w wysokich rozdzielczościach, czy też na przykład tylko w rozdzielczości 720p, ponieważ nie mogę tutaj doinstalować sobie aplikacji DRM Info i nie mogę sprawdzić sobie poziomu zabezpieczeń Widevin. Prawdopodobnie jest to L3, więc będą one tutaj działały nam w tych niższych rozdzielczościach, natomiast będzie oczywiście wszystko działało. Jeżeli chodzi o aplikację YouTube, bo to też jest aplikacja, którą bardzo często będziecie wykorzystywali na tego typu urządzeniu, to jak widzicie uruchomienie aplikacji bezproblemowe. No i co może zaskakiwać, sama obsługa aplikacji YouTube jest taka jak w Android TV, czyli tak jak powinno być. Przechodzimy sobie po poszczególnych oknach i tutaj działa to bez tego kursora. Przez to no, jest to zdecydowanie wygodniejsze i zresztą działa tak jak powinno moim zdaniem działać, więc tego brakuje mi na przykład w aplikacji Netflixa. Samo wyszukiwanie materiałów tutaj też dość klasycznie, natomiast kolejny mały minus, a mianowicie nie udało mi się do tej pory uruchomić głosowego wyszukiwania filmów i też materiałów, więc musimy to zrobić sobie ręcznie. No i teraz oczywiście, jeżeli chodzi o uruchamianie tych materiałów wideo, no to tutaj pełna płynność, szybkie działanie. Tutaj z tym nie ma najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o ten projektor. Oczywiście, jeżeli sobie przejdziemy teraz do ustawień, no to zobaczmy sobie maksymalna jakość, jaką możemy sobie tutaj wyświetlić. To jest oczywiście 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Jest to oczywiście zrozumiałe, biorąc pod uwagę rozdzielczość natywną tego projektora. Jeżeli chodzi o statystyki dla nerdów, tutaj jeszcze jako ciekawostkę, no to jak widzicie 1080p, czyli mamy tutaj to pełne Full HD wyświetlane na tym projektorze. No i tutaj jakość tego wyświetlanego obrazu myślę, że całkiem niezła, szczególnie właśnie w pomieszczeniach zaciemnionych, więc pod tym względem myślę, że tutaj projektor Lenovo bardzo dobrze się spisuje i jeżeli oglądacie filmy właśnie wieczorem na dużym ekranie, no to myślę, że możecie cieszyć się bardzo dobrą jakością tego wyświetlanego obrazu. No oczywiście jak na projektor za cenę poniżej 1000 zł. Ok, wracamy sobie do naszego ekranu głównego. No i teraz jeżeli chodzi o ten górny pasek, kolejna zakładka, czyli aplikacje. No i w tej zakładce domyślnie przy systemach Android TV mamy dostęp do sklepu Google Play.
W przypadku tego projektora nie jest to dokładnie taki sklep, jakiego byśmy oczekiwali. Co prawda mamy tutaj dostęp do aplikacji wideo, do aktualności muzyki, sportu oraz stylu życia, natomiast nie są to wszystkie aplikacje, których byśmy oczekiwali. Zobaczcie, tu są przykładowe aplikacje z kategorii wideo. Tak więc, no, jak widzicie, dość dużo egzotycznych aplikacji. Jest też aplikacja tutaj Player TVN-u, natomiast nie są to aplikacje takie jak pod Android TV, więc nie do końca mi to osobiście akurat odpowiada. Jeżeli miałbym szukać projektora, który miałby pełnić tylko funkcję właśnie takiego odtwarzacza, czyli miałby mieć Androida, miał obsługiwać wszystkie aplikacje VOD w wysokich rozdzielczościach, to raczej szukałbym tutaj innego rozwiązania. Natomiast jeżeli te aplikacje mają być dodatkiem do projektora, to jak najbardziej tutaj wtedy jest OK. Czego mi tutaj brakuje jeszcze? Przede wszystkim wyszukiwanie aplikacji po nazwach. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie jakąś aplikację wyszukać w tym niby sklepie, to nie mamy wyszukiwania, musimy przeglądać te wszystkie kategorie i przeglądać te aplikacje, które są dostępne. Tak więc jak widzicie, ten sklep nie do końca działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe aplikacje, jest na przykład przeglądarka Chrome, która jest niedostępna na przykład w systemach Android TV czy Google TV. Natomiast jej obsługa nie jest zbyt wygodna. Tak naprawdę bez podłączonej myszy czy jakiejś klawiatury zewnętrznej do tego projektora obsługa tej przeglądarki jest praktycznie bezużyteczna, tak dla mnie. Następnie nie mamy tutaj Chromecasta, z tego co widzę, mamy tylko Miracast, czyli możemy za pomocą Miracasta oczywiście przesyłać obraz z telefonów, tabletów na projektor. Natomiast nie idzie to po protokołach Chromecasta, więc tutaj też mogło być nieco lepiej. Z pozostałych tutaj aplikacji mamy jeszcze dostęp do sklepu App Store. Natomiast jest to sklep, w którym znajdziemy tylko bardzo podstawowe aplikacje. Zobaczcie, jest tutaj tylko kilka. Oczywiście też w tych kategoriach tutaj będziemy mogli sobie znaleźć takie aplikacje. Na przykład możemy też sobie jakieś proste gry zainstalować i na przykład po podpięciu jakiegoś kontrolera wideo sobie w nie pograć. Tak więc to jest też fajna, przydatna rzecz, natomiast też brakuje mi tutaj wielu aplikacji, które są dostępne na klasyczny system Android TV, które w prosty sposób pozwalałyby na obsługę tym pilotem zdalnego sterowania dołączonym do projektora. No i teraz przechodzimy do zakładki ustawienia, bo to jeszcze jest istotne i tutaj zobaczcie, jak te ustawienia wyglądają. 4 kafelki. W pierwszym znajdziemy sobie ustawienia i tutaj mamy ustawienia sieci Wi-Fi. Możemy oczywiście wyszukiwać sieci zarówno w paśmie 2,4 jak też 5 GHz. Następnie ustawienia Bluetooth i tutaj mamy naszego pilota zdalnego sterowania, który jest teraz połączony, sparowany. Natomiast nadal nie wiem, jak uruchomić wyszukiwanie głosowe. W żaden sposób mi to na razie nie działa. Ustawienia obrazu. I tutaj jest też, jak w większości projektorów, czyli mamy te takie najważniejsze funkcje, czyli tryb projekcyjny, przedni, tylny, do góry nogami projektor zawieszony, więc to możecie sobie tutaj wybierać. Mamy automatyczną właśnie tą korekcję kątów, ona jest włączona. Mamy też manualną korekcję kątów, możemy sobie ręcznie coś jeszcze podregulować, natomiast na automat działa całkiem nieźle. Automatyczna regulacja ostrości, no i też możemy oczywiście ten fokus regulować ręcznie, jeżeli tutaj by taka potrzeba zaszła. No to jak widzicie, mogę sobie tutaj go nieco podregulować w jedną czy też w drugą stronę i dopasować sobie ten obraz do własnych preferencji. Cyfrowy zoom tutaj również z automacie, możemy też sobie to regulować ręcznie, więc mamy możliwość zarządzania tym obrazem. Następnie zakładka aktualizacja systemu. Jeżeli by się jakieś aktualizacje pojawiły, to tutaj byśmy mieli do nich dostęp. W tym momencie pokazuje nam projektor, że to jest system najbardziej aktualny, nie ma nowszej wersji. Inne ustawienia. W innych ustawieniach mamy opcję rozruchu, czyli jak projektor ma się tam uruchomić, czyli na trybie Android, czy też na przykład na źródle HDMI, czy na źródle AV, więc to możecie sobie tutaj wybrać. Opcja wyłączenia, tryb gotowości albo bezpośredni tryb wyłączenia. Ustawienia języka. Jak widzieliście, w specyfikacji pisało, że jest tylko język chiński i język angielski, natomiast bez problemu tutaj, jak widzicie,
jest język polski, możemy sobie go wybrać z tej całej listy języków. Zaplanowane wyłączenie może być wyłączone lub też opóźnienie wyłączenia o określony czas od 10 do 120 minut. No i ostatnia zakładka, czyli urządzenie i mamy tutaj wersję systemu i jak widzicie ta nakładka pracuje pod Androidem 9 wersji. Tak więc na Androidzie 9 producent zmodyfikował tutaj nieco tą nakładkę i zrobił tutaj swoje oprogramowanie. Jak to wyszło, no to mieliście okazję zobaczyć. Pamięć całkowita, pamięć wolna, no i tutaj adresacja adresów MAC. Tyle jest tutaj ustawień, jeżeli chodzi o tą zakładkę. W źródłach sygnału oczywiście HDMI, AV i też USB. Zarządzanie samym USB, czyli mamy dostęp do materiałów wideo, do obrazów, zdjęć, materiałów audio, dokumentów. Możemy też przeglądać sobie z tego miejsca pamięć lokalną i urządzenia zewnętrzne, jeżeli byłyby podłączone. Ostatnia zakładka, opcje. Tak naprawdę mamy tylko warunki korzystania, ustawienia prywatności i opcje reklam, tak więc tutaj nic więcej nie znajdziemy. Wychodzimy więc z ustawień. W zakładkach muzyka czy też wideo mamy propozycje też aplikacji, czy też propozycje materiałów wideo z YouTube'a, które możecie oglądać. Tak naprawdę mało przydatne zakładki, ale są, więc o nich wspominam. No i może teraz na koniec Wam pokażę różnicę, jak wygląda obraz w momencie, kiedy mamy tak jak teraz światło zgaszone i jeżeli będzie zapalone tutaj światło tylne w pomieszczeniu, jaka będzie czytelność tego obrazu. Ok, no i jak mieliście okazję zobaczyć, przy zapalonej świetle czytelność ekranu również całkiem przyzwoita, tak więc trzeba tutaj pochwalić projektor Lenovo za tą wysoką jasność, która umożliwia właśnie wyświetlanie obrazów przy tutaj słabiej zaciemnionych pomieszczeniach, co może Wam się przydać, szczególnie jeżeli potrzebujecie projektor do jakiejś prezentacji w jakichś biurach, gdzie nie do końca możecie zapewnić odpowiednie zaciemnienie, a chcecie wyświetlać jakieś prezentacje, jakieś materiały i tutaj myślę, że Lenovo jak najbardziej sobie z tym poradzi. No i może jeszcze na sam koniec sobie posłuchajcie, jak grają głośniki. Zakończyliśmy już testy praktyczne projektora Lenovo Smart. Teraz przyszedł czas na krótkie podsumowanie, czyli plusy i minusy tego urządzenia. Zacznijmy sobie może od wykonania samego projektora. Tutaj nie znalazłem jakichś słabych stron. Projektor jest ładnie wykonany, dobrej jakości materiały. Mamy też podstawowy zestaw złączy, czyli HDMI, USB i wyjście słuchawkowe, odbiornik pilota zdalnego sterowania. Tak więc no, wydaje mi się, że konstrukcyjnie jak najbardziej ok. Bardzo podoba mi się możliwość zamontowania tego projektora na statywie. Mamy też projekcję przednią, tylnią. Możemy też zamontować ten projektor pod sufitem. Tak więc pod tym względem jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli chodzi o słabe strony konstrukcyjne, to tutaj zwracam uwagę na pracę wentylatora w tym projektorze. Wentylator co prawda nie pracuje głośno, natomiast podczas pracy słychać jakieś dziwne trzaski dobywające się z wnętrza urządzenia. Oczywiście podczas oglądania filmów to nie przeszkadza, natomiast jeżeli na przykład, nie wiem, wyświetlacie zdjęcia i jest cicho w pomieszczeniu, no to jest to niestety słyszalne i to wówczas może nieco przeszkadzać. Tak więc o tym Wam wspominam. Dobrej jakości pilot zdalnego sterowania, pilot przede wszystkim Bluetooth, natomiast nie udało mi się uruchomić sterowania głosowego, czyli wyszukiwania głosem materiałów w aplikacjach. Nie wiem, czy jakaś poprawka oprogramowania to rozwiąże, natomiast na dzień dzisiejszy mi się nie udało sterować, wyszukiwać głosowo. Natomiast pozostałe funkcje jak najbardziej ok. Teraz jeżeli chodzi o samo działanie tego projektora, czyli jasność, następnie korekcja, fokus, zoom,
to muszę powiedzieć, że tutaj Lenovo wypada bardzo dobrze i tutaj mi się podoba szczególnie działanie tej autokorekcji automatycznego zoomu, ponieważ nie musimy tego projektora ustawiać centralnie do ekranu, możemy go ustawić gdzieś z boku i sam projektor wyreguluje nam trapezy, wyreguluje nam kąty, dzięki czemu mamy już obraz w idealnym prostokącie bez jakiegokolwiek starania się, aby to ustawić. I ten automat wydaje mi się, że w Lenovo działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ustawienie ostrości, też zazwyczaj ta ostrość jest na odpowiednim poziomie. Oczywiście możemy to wszystko jeszcze doregulować sobie ręcznie, jeżeli by się okazało, że gdzieś ten automat nie do końca ustawił tak, jak my byśmy tego oczekiwali. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą jasność, no to mamy tutaj te 720 lumenów, czyli całkiem przyzwoita wartość, pozwalająca, jak widzieliście, wyświetlać materiały nawet przy zapalonym tylnym świetle w pomieszczeniu, więc nie musimy mieć idealnie zaciemnionego pomieszczenia, na przykład podczas jakiejś prezentacji. Oczywiście podczas oglądania filmów znacznie lepszy efekt jest, gdy mamy to pomieszczenie zaciemnione i to jest oczywiście preferowane w przypadku większości tego typu urządzeń. Teraz jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj po stronie minusów ja bym tutaj zaliczył jednak ten system operacyjny, ponieważ co prawda jest to system oparty na Androidzie, natomiast jest to Android w wersji 9, czyli już dość stara wersja. Ponadto nie jest to Android TV, tylko jak gdyby zwykły taki Android tabletowy, nieprzystosowany do końca do obsługi pilotem zdalnego sterowania. Nie mamy dostępu do klasycznego sklepu Google Play z możliwością takiego wyszukiwania aplikacji po nazwach, więc to jest moim zdaniem nieco minus. Oczywiście działają aplikacje VOD, takie jak Netflix, Prime Video, Disney Plus i tak dalej, możecie to uruchomić, natomiast jak widzieliście na przykład w przypadku Netflixa, nie jest to taki Netflix, jaki jest podsystem Android TV, w którym możemy sobie łatwo obsługiwać pilotem zdalnego sterowania, tylko mamy obsługę kursorem, co jest znacznie trudniejsze. No i też prawdopodobnie, ponieważ nie miałem możliwości tego sprawdzić, nie ma tutaj możliwości wyświetlania materiałów z aplikacji VOD w tych najwyższych rozdzielczościach. Czy Lenovo będzie aktualizowało ten soft, będzie go dopracowało, czy będzie to działało lepiej? Trudno mi powiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy działa to tak, jak widzieliście. Natomiast na pewno na plus, że te aplikacje VOD działają, że jest ta jakaś certyfikacja dla Netflixa pozwalająca na odtwarzanie materiałów wideo. Oczywiście znacznie lepszym rozwiązaniem w moim przypadku jest tutaj dopięcie do takiego projektora jakiegoś Android Boxa, czy też na sticku jakimś, czy takiego pudełkowego i wówczas oczywiście już mamy pełne możliwości odnośnie wyświetlania obrazów w tych najwyższych rozdzielczościach i ja ogólnie bardziej takie rozwiązanie preferuję niż te systemy zaszyte w samym projektorze. Natomiast jeżeli nie chcecie inwestować w dodatkowe urządzenia, no to również na tym projektorze takie materiały sobie otworzycie. Taki projektor pozwala Wam też na przykład zainstalować jakieś proste gry i po podpięciu jakiegoś kontrolera możecie sobie też w takie gry pograć. Głównie oczywiście takie gry proste dla dzieci, więc jeżeli szukacie projektora dla dziecka do wyświetlania bajek, jakichś filmów i też prostych gier wideo, no to tutaj jak najbardziej Lenovo spełni te Wasze oczekiwania. Tak więc z jednej strony urządzenie o dużym potencjale, z drugiej strony jeszcze nieco niedopracowane moim zdaniem, jeżeli chodzi o soft, o oprogramowanie, które mogło być nieco lepsze. Czy ten projektor będzie dla Was dobrym wyborem? O tym oczywiście musicie zdecydować sami. Natomiast jeżeli Wam się spodobał i chcielibyście go kupić, no to pod filmem znajdziecie oczywiście link do sklepu i tam też znajdziecie kupony rabatowe, które pozwolą Wam kupić ten projektor w atrakcyjnej cenie. Tak więc ja Wam dzisiaj już dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału, o udostępnianie filmu i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!